Halo. Za halo to w mordę walo. To ma działać. Wejście do góry, tak? No też sobie skocz szybciutko jak chcesz. Tam jest sypialnia. Śmiało, śmiało, wejdźcie tam po wejdę się, schodkach. mega ładnie. No. No i tu jest spokój życzeń, czyli jest tutaj wszystko, co życzy sobie mój mąż. Aha, Buty, Kurde, trenaże. ja nie mam takiego. Tyle pokoju, a takiego nie mam. Działa ten rower? Działa. Trudno określić swoim zdaniem prawdopodobnie, ale... Działa, no dopompujemy go nad zalewem. Jakby te dłuższe odcinki możemy zrobić nad zalewem, bo tam jest zajebista pętla taka asfaltowa, Dobra, kilometr spoko. 250, żeby się nie kręcić tak na tym stadionie. Jasne. No, Wow, Garmin mi proponuje próg 44 minuty po 3:15. widziałem, że ostatnio to 2,50. No właśnie. Już podczas rozgrzewki okazało się, że ten dzień będzie chyba jednym z najgorętszych w tym roku. Czuć było to przede wszystkim po oddechu, widać to było po wartościach tętna, które bardzo szybko zaczęło skakać do góry, a dodatkową rzeczą było to, że zaczęło się dosyć wcześnie pojawiać odczucie dosyć dużego pragnienia. Wiedziałem już w tym momencie, że wziąłem nieco za mało płynów na ten trening, więc musiałem je niejako oszczędzać, co mogło się również później odbić na moich odczuciach, a także właśnie na tym wrażeniu przegrzewania w trakcie treningu. Szóstka, na którą ruszyliśmy nad Zalew Nowochódzki, została jednak wykonana bardzo spokojnie, tak aby wbić się w ten rytm. Ten trening zresztą był dosyć obszerny, łącznie dystansowo, dlatego ta szóstka wprowadzająca już dawała nieco takiego lekkiego zmęczenia, lekkiego obciążenia, przede wszystkim właśnie tym gorącem. Niemniej jednak przystępowaliśmy do treningu z dobrymi odczuciami. Stąd zaczniemy, tak? Tak, co będziemy zaczynać. Będziemy teraz sikać, Kuba, więc... Ja też. O, dobrze. Tutaj kartoniści w ogóle pływali, jak były Igrzyska Europejskie. Serio? No. Nauczyć się zapewne, to jest instruktor tańca. Serio? No. Tak jest. Nagra fajne rzeczy. Ale to masz kupę, czy... Ruszając na 3-kilometrowy odcinek, czułem nieco takiego pobudzenia, czy też lekkiego stresu. Ostatni tego typu trening, który wykonywałem na Teneryfie, skończył się po prostu źle. Wracałem do niego po chorobie, dlatego też pierwsza taka jednostka zawsze jest pewną niewiadomą. Muszę przyznać, że zaczęliśmy go nieco zbyt szybko, ponieważ zamiast biec w zakładanym tempie 3.10, rozpoczęliśmy tutaj w tempie 3.06, 3.07, co mogło już też odbić się na następnej części treningu. Tutaj jednak w trakcie tego odcinka noga naprawdę dobrze podawała, dlatego byłem pełen optymizmu i myślałem, że dalsza część treningu pójdzie dokładnie tak samo. Ruszając na odcinki 2-kilometrowe stało się jasne, że gorąco tego dnia będzie dawało się już mocno we znaki. O ile poprzedni 3-kilometrowy odcinek był naprawdę w dużej kontroli, o tyle już pierwsza dwójka pokazała, że trzeba mocno spinać się, aby utrzymać zakładane tempo około 3,05 na kilometr. O ile też pierwsza dwójka przebiegła bardzo dobrze i jeszcze we względnej kontroli, o tyle na drugim 2-kilometrowym odcinku ja czułem już wysiłek znacznie większy od tego zakładanego, czy takiego, którego bym oczekiwał. Tu było dalej odczucie kontroli, natomiast już bardzo mocno musiałem zmuszać się do tego, by biec w zakładanym tempie. W efekcie pod koniec tego drugiego 2-kilometrowego odcinka zdecydowaliśmy, że nie robimy trzeciego, który również był zapisany jako opcja w tym treningu. Udaliśmy się więc od razu na stadion, na którym oczekiwaliśmy nieco cienia, natomiast jak zaraz zobaczycie, tego cienia praktycznie w ogóle tam nie było, co dodatkowo przełożyło się na spadek mojej mocy i samopoczucia.
pod koniec tych odcinków 2-kilometrowych powiedziałem do Rafała, że nie będę biegał w zakładanym tempie 3:00 na kilometr, tylko będę starał się utrzymać to tempo nieco wolniejsze w granicach 3:04, 3:03 na kilometr, tak by dalej wykonywać trening w założeniach, natomiast jednocześnie by nie spowodować bardzo dużych zniszczeń w organizmie. Ruszając na odcinki 1-kilometrowe, poczułem, że to będzie już walka do końca tego treningu. O ile te 500, które były na koniec, w ogóle nie są przerażające i tak naprawdę można pobiec je bardzo szybko, niezależnie od zmęczenia, o tyle taki odcinek kilometrowy już po 400 metrze staje się ciężki, jeżeli ten dzień również nie jest dla Was łatwy. Czułem, że charakterystycznie paruje mi głowa, czułem, że mocno już się przegrzewam. Do tej pory nie wykonywałem treningów w takiej temperaturze i stopniowo zacząłem odstawać tutaj od Rafała, który biegał w granicach 3:00 na kilometr. Ja jednak, gdybym próbował utrzymać to tempo, znacznie przepaliłbym ten trening. Byłby on po prostu zbyt mocny i nie spowodowałby mojego progresu, tylko wręcz można powiedzieć regres. Dlatego też trzymałem się swojego ustalonego wcześniej zakresu, czyli 3:03, 3:04 na kilometr i każdy z nich skończyłem właśnie w takim czasie. Cieszyłem się, że pomimo tej ciężkości psychicznie wytrzymałem te odcinki, ponieważ był to już taki etap, w którym naprawdę biegło mi się bardzo ciężko, a takie treningi też przesuwają trochę te granice możliwości utrzymania się w tej jaskini bólu, utrzymania się i pogłębiania tej jaskini, ponieważ na zawodach zdarzają się różne momenty i bardzo często bywa tak, że musimy sięgnąć po te najgłębsze swoje zasoby, które w sobie mamy i które zbudowaliśmy na takim treningu po to, by później rezultat na mecie był jak najlepszy. Nie ukrywam jednak, że dobiegając do końca tego 3. 1-kilometrowego odcinka odczułem naprawdę bardzo dużą ulgę. Ej, wyrzuciłbyś może te flaski tutaj gdzieś? No, Tutaj czekaj. No, ja sobie też wezmę sobie. O, za chwilę się Zagotujemy. rozpuścimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, te 500 można pobiec właściwie po każdym treningu w takim tempie, jak jest zakładane, bez większych problemów. I oczywiście, o ile odczuwałem bardzo duże zmęczenie, odczuwałem, że jest mi okropnie gorąco, że strasznie się pocę i jednocześnie nie mam dostępu już do większej ilości płynów, o tyle wiedziałem też, że po prostu dam radę to zrobić, choćby nie wiem co. Dlatego o ile pierwszą zrobiłem sobie jeszcze spokojniej, ale dalej w założeniach, o tyle drugą postanowiłem, że przykleję się po prostu do Rafała i ze wszystkich sił postaram się za nim nadążyć. I wyszło właśnie tak, czyli pociągnąłem za nim całość tego ostatniego odcinka, kończąc go w około tam 1:22,5, czyli 2:45 na kilometr, co dało mi też takie poczucie, że jestem w stanie szybko finiszować nawet w bardzo dużym zmęczeniu. Trening generalnie bardzo na plus. Krótkie podbiegi 50, co robiłem. Aha. I to był pierwszy dzień, kiedy było gorąco. Tak ciepło. I się za ciepło ubrałem i ja się rozpuszczałem na tym treningu, ale pewnie dzięki temu też się dzisiaj troszkę No. lepiej czułem. Dobry trening. Ile żeśmy skończyli? 23? No ja miałem 22,5. No to 20. No tyle samo razem Tak, zaczęliśmy. No to wiesz, zależy kto kiedy guzik wciśnie. Dobra. Na koniec warto zaznaczyć, że nie każdy trening zawsze pójdzie po Waszej myśli. Nie w każdym dniu będziecie czuli się świetnie i nie na każdej jednostce czy też akcencie będziecie w stanie spełnić założenia treningowe. Co jednak ważne, to nie poddawać się w takich momentach i próbować i walczyć, chociaż kierując się jednocześnie odczuciami organizmu, tak aby po prostu nie przesadzić. I taki właśnie był też ten trening. Przesunął on moje możliwości przede wszystkim mentalne, chociaż fizycznie czułem się po nim ogromnie zmęczony, nieco bardziej niż bym oczekiwał tego po tego typu jednostce. Jednakże po raz kolejny zaznaczę, że trening i ogólnie bieganie nie wiąże się tylko z samymi pięknymi i przyjemnymi momentami. Znaczna większość czasu to ciężka praca, często w samotności. A ja mam tutaj ten luksus, że jest ze mną sparring partner, który jest złotym medalistą Mistrzostw Polski i staram się to wykorzystywać w maksymalnym możliwym stopniu. Dzięki Wam za oglądanie. Jeśli podobał się Wam tego typu materiał, zostawcie łapkę w górę,
Zasubskrybujcie kanał, podzielcie się komentarzem, jak wy znosicie treningi w upałach i do zobaczenia w kolejnych materiałach.